Hej, moi drodzy, emocjonalnie przeciążeni kawosze. Jeśli właśnie teraz czujesz, że dzieli cię tylko jedna nieodebrana rozmowa od załamania nerwowego, to usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i obejrzyj ten filmik, zanim wpiszesz w Google, jak legalnie zamieszkać w lesie i zostać muchomorem. Dziś porozmawiamy o czymś, co dotyczy absolutnie każdego z nas, czyli o stresie, emocjonalnych fochach naszego ciała i jak mindfulness może nas uratować, zanim wyrzucimy laptopa przez okno. Opowiem, jak ogarnąć swój emocjonalny chaos, zanim on ogarnie Ciebie. W rolach głównych Twój układ nerwowy, emocje z syndromem PMS i starożytna praktyka, która może uratować Ci zdrowie psychiczne. Mindfulness. Czyli znowu będziesz udawać, że potrafisz siedzieć w ciszy przez dłużej niż 15 sekund? Fascynujące. Gotowi? No to wchodzimy do głowy. W szalonym wirze współczesnego życia wszyscy jesteśmy bandą zestresowanych, przytłoczonych istot, próbujących utrzymać się w ryzach. Ale nie bójcie się, moi ziemscy towarzysze. Zanurzając się w tajemniczy świat naszego układu nerwowego, możemy wyposażyć się w supermocy potrzebne do bezpośredniego zmierzenia się z tymi dokuczliwymi emocjami. Zabiorę Was w dziką podróż przez szalony świat nerwów naszego ciała, kolejkę górską emocji i magiczne cudo mindfulness, czyli uważność w dążeniu do pokonania stresu i zwiększenia naszej ogólnej zajebistości. Układ nerwowy, czyli kto tu właściwie rządzi? W skrócie, mamy w sobie dwóch ziomków. Jeden to taki sympatyczny pan z nadciśnieniem, dosłownie układ współczulny, który wciska pedał gazu, gdy tylko ktoś spojrzy na nas krzywo. Drugi to jego spokojny brat, przywspółczulny układ nerwowy, czyli PUN. Ten luzak jest kluczowym graczem w systemie autopilota naszego ciała. Kiedy jesteśmy w trybie ogórkowym, wiesz, taki totalny chilluś, nasz ziomek, przywspółczulny układ nerwowy, ogarnia całą automatykę ciała zza kulis. Trawienie, regenerację, relaks. Można go nazwać naszym osobistym sensejem zen, który odpędza stresowe potwory i pomaga wrócić do równowagi. On sprawia, że trawimy, oddychamy spokojnie, regenerujemy się i nie rozwalamy kubków o ściany po rozmowie z operatorem sieci komórkowej. Szanujmy go. Stres to nieproszony gość, który zostaje na noc. Stres jest jak ten kumpel z podstawówki, który wpada bez zapowiedzi i zostaje do rana, wypijając cały twój sok pomarańczowy. Tylko że zamiast soku wysysa z ciebie radość życia. A w pakiecie przyprowadza swoich ziomków: lęk, frustrację, smutek, złość, bezsilność i wrażliwość. Cała paczka rodem z serialu o emocjonalnych sabotażystach. Kiedy stres wchodzi, twoje ciało wariuje. Oddychasz jak Darth Vader po maratonie, pot leje się jakbyś był w fińskiej saunie, a serce wali jak dzwon Zygmunta. Świat wygląda jak scena z Matrixa. Tak, to nie kosmici, to twoje ciało mówi: ej, hola, hola. Za dużo tego wszystkiego. I szczerze mówiąc, w takich momentach zaczynasz kwestionować swoją zdolność do opieki nad kaktusem, a co dopiero nad dzieckiem lub innym człowiekiem. Serio, ja nie zostawiłabym ci nawet lalki Chucky do przypilnowania. Więc ważne jest, abyśmy ucięli sobie małą pogawędkę motywacyjną i powiedzieli naszemu ciału, żeby się uspokoiło, zanim będziemy mogli poradzić sobie z tymi emocjonalnymi problemami w bardziej cywilizowany sposób. Mindfulness to nie jest kolejna moda z Instagrama. To praktyka, którą wymyślił Buddha jakieś 2,5 tysiąca lat temu, kiedy jeszcze nie wiedział, co to jest deadline, Zoom czy poniedziałkowy poranek po imprezie. Potem przyszli naukowcy, maniacy z zachodu, ukradli pomysł i odkryli, że to działa. Może poważnie zmniejszyć stres, wyrzucić depresję i lęk na śmietnik i znacznie zwiększyć twoje mojo. To jak posiadanie przepustki za kulisy do chwili obecnej, gdzie możesz obserwować swoje myśli i uczucia bez osądzania.
dając ci supermoc, by radzić sobie z życiowymi zakrętami jak kierowca rajdowy. Fajne, co nie? Jak mindfulness ratuje cię przed emocjonalnym meltdownem? Kiedy twój organizm urządza sobie festiwal paniki, pamiętaj, że to normalne, twoje ciało nie jest twoim wrogiem. Ono po prostu gra w grę w horror, podczas gdy ty próbujesz odgrywać komedię romantyczną. Emocje są jak ci głośni sąsiedzi zza ściany, którzy próbują ci coś przekazać, ale zamiast zapukać, walą młotem pneumatycznym. Tylko że media i społeczeństwo robią nam wodę z mózgu, że powinniśmy być non-stop pozytywni jak mopsy w memach. Smutek – zły, lęk – zły, złość. Nawet ci mądrale naukowcy ciągle powtarzają, że zawsze powinieneś mieć tęczowy humor, nazywając emocje takie jak lęk, smutek i całą resztę negatywnymi. To tak, jakby obrażali twoją emocjonalną ekipę. Ten cały pozytywny cyrk może sprawić, że będziesz postrzegać swoje emocje jako nieproszonych gości, przez co poczujesz się jak totalny słabeusz. Ale hej, trudne emocje, choć irytujące, po prostu próbują zwrócić twoją uwagę i sygnalizują, że dzieje się coś ważnego. Więc słuchaj tego przesłania i przyjmij chaos, mój przyjacielu. Bycie wiecznie pozytywnym to jak udawanie, że kuweta pachnie fiołkami. Niby się da, ale wszyscy wiemy, że coś tu śmierdzi. Kiedy mózg krzyczy, nie ogarniam. Wyobraź sobie, że emocje chcą zrobić sobie imprezę. Mózg stwierdza, dobra, nie zaprosili mnie, to rozwalę im głośniki. Włącza tryb zagrożenie, aktywuje układ współczulny i bum, jesteś jak wulkan przed erupcją. A w rezultacie nie możesz myśleć, nie możesz oddychać, a energii starcza ci tylko na chodzenie w kółko z płaczem pod prysznicem. A teraz ciekawostka z pliku, co? Czy wiesz, że wystarczy nazwać emocje, by twój mózg się uspokoił? Serio. To się nazywa etykietowanie afektu. Gdy powiesz czuję złość, amygdala, czyli centrum twoich dram, się uspokaja, a kora przedczołowa, ta rozsądna pani z notatnikiem, przejmuje dowodzenie. Więc ten cały cytat nazwij, by oswoić, to nie pinterestowa bzdura. To neurologiczna supermoc. Co? Ale jak praktykować mindfulness, kiedy życie to niekończąca się lista rzeczy do zrobienia? Masz 5 minut? Dziennie? To już coś. Zamiast doom scrollingu... Co? Zamiast doom scrollingu usiądź, oddychaj, popatrz w ścianę. Serio. To już mindfulness. Możesz też medytować, wsłuchiwać się w oddech albo patrzeć w sufit i nie mieć poczucia winy, że nic nie robisz. A oto twój własny przewodnik przetrwania emocjonalnego rollercoastera. Zatrzymaj się i weź oddech. Nawet jeśli jesteś w Biedronce między regałem z ogórkami a człowiekiem, który kaszle na bułki. Nazwij, co czujesz. Czuję wkurwienie. To też nazwa, byle szczerze. Tryb detektywa umysłu. Obserwuj swoje myśli jak Netflixa. Co ci siedzi w głowie? Obiad? Egzystencjonalny kryzys? Ktoś z podstawówki? Śledzenie tematu. Twój mózg znowu o pracy? O kocie sąsiadki? Zanotuj to. A potem się pośmiejesz. Podsumowując, kochani mindfulnessowi wariaci, twój układ nerwowy nie chce cię zniszczyć. On cię chroni. Emocje nie są twoimi wrogami, one po prostu nie znają się na subtelności. A mindfulness to nie religia ani moda. To narzędzie do przeżycia XXI wieku bez wybuchania jak toster z Tesco. Temat o stresie, histeryzującym mózgu i o tym, jak mindfulness może nas uratować od bycia człowiekiem szopem w trybie nie ogarniam. Jeśli ci się spodobało, kliknij łapkę, suba albo po prostu weź głęboki oddech. Przytul swoje emocje, włącz zen mod i idź przez życie jak duchowny ninja z kawą w jednej ręce i samoświadomością w drugiej.
Dzięki za uwagę, ściskam mocno i do następnego zachodu słońca. Nareszcie! A teraz idź i zrób coś pożytecznego, na przykład nakarm swoje koty.